Nasze materiały napędza Ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, w dość niecodziennych okolicznościach, ale jesteśmy świadkami dość niecodziennej sytuacji. Goszczę dzisiaj, dzięki potędze internetu, dwóch fantastycznych gości, pana Kacpra Reuta i Jarka Sobierskiego. Bardzo mi miło, że zgodzili się panowie na tę rozmowę. Mam również miło. W obliczu nowych, fantastycznych moim zdaniem informacji wracamy dziś na moment do pierwszej wersji komputerowego Wiedźmina firmy Metropolis z lat 90. Projektu, który jak wiemy nigdy nie doszedł do skutku, ale pracowaliście przy nim. Czy moglibyście przybliżyć naszym widzom swój wkład w produkcję Wiedźmina? My pracowaliśmy głównie nad engine'em 3D, który miał napędzać całą tą grę i w zasadzie do tego się to ograniczało. Dostawaliśmy grafikę od ludzi, którzy robili grafikę, dostawaliśmy modele, dostawaliśmy animacje i próbowaliśmy z tego zrobić coś, co wygląda jak gra. Rozumiem. Czyli pracowaliście nad tym razem. Nie było podziału obowiązków. Tak, stosowaliśmy chyba najwcześniej w naszej karierze tak zwany pair programming wtedy. Tak, to się nawet jeszcze wtedy tak nie nazywało, ale tak to w większości sytuacji wyglądało, tak. Przez ostatnie 20 lat jedynymi znanymi publicznie pozostałościami po waszym projekcie były wycinki z ówczesnych czasopism i znajdujące się tam screenshoty. No ale okazuje się, że mimo tego, jaka jest obiegowa opinia o projekcie, w rzeczywistości próbę czasu przetrwały również inne elementy. No, nam udało się dotrzeć pierwotnie do szkiców i modeli, a teraz okazuje się, że trafiliście jackpot i z tego co rozumiem odkopaliście kod źródłowy dema technologicznego, z którego pochodzą te screeny, i co więcej, daliście radę je odpalić. Jak się to udało i skąd w ogóle pomysł, żeby odkopać to wszystko właśnie teraz? No, dla mnie to głównym sygnałem do tego, że trzeba coś z tym zrobić, był właśnie wasz film na temat historii Wiedźmina. I jak usłyszałem informacje, do których wtedy dotarliście, że pozostały tylko screenshoty z tamtego silnika oraz jakieś tam koncepcyjne szkice, to pomyślałem, zaraz, to nieprawda, pozostało dużo więcej. No i dzięki Jarkowi tutaj, który u siebie na dysku zachował gdzieś źródła rzeczonego dema technologicznego oraz wszystkie pliki, które były potrzebne do uruchomienia tego, udało się to również na dzisiejszym sprzęcie jakoś tam uruchomić. Co prawda pod emulatorem, ale udało się i myślę, że gdybyśmy wyciągnęli sprzęt z tamtych czasów, to zupełnie spokojnie dalibyśmy radę odpalić to na rzeczywistym sprzęcie. Ja nawet wyciągnąłem sprzęt z tamtych czasów, tylko że on oczywiście po tych 20 latach okazał się martwy, krótko mówiąc. Znaczy komputer niby go widzi, ale na wideo się już nic mądrego nie pokazuje, także no było trochę walki, żeby te wszystkie emulatory posklejać tak, żeby one w którymś tam momencie zaczęły faktycznie udawać tego 3D-fixa i pokazywać coś. No i w krótkim czasie zaczęło to jako tako działać. Te emulatory nie są idealne, one nie odwzorowują dokładnie 1:1 tego, co robiło Voodoo i w związku z tym tam też to nie wygląda dokładnie tak, jak wyglądało, ale przynajmniej widać, że działa. Jak to się stało, że rozmawialiśmy z Adrianem Chmielarzem, z Pawłem Smyłą i oni nie mieli pojęcia, że takie rzeczy przetrwały? Jak to wyglądało w studiu, że z dnia na dzień taki projekt jak Wiedźmin po prostu znika i wszystko, co było z nim związane? I żeby w ogóle doszukać się jakichkolwiek śladów, no to jak widać trzeba trochę pogrzebać. Szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czemu u nich nic nie zostało. No, u mnie to zostało, bo ja to miałem, bo myśmy nad tym pracowali w dużej części w domu również. I ja tego po prostu nie zniszczyłem po odejściu z firmy. Czemu oni sobie tego nie zostawili, tego nie wiem. Po tym, kiedy myśmy się z Adrianem rozstali, a rozstaliśmy się obydwaj w tym samym momencie, to chyba projekt upadł. Nie przypomniałem sobie, żeby były jakieś wieści o tym, żeby oni to kontynuowali. Pamiętam, że to wyglądało tak, że on miał być w ogóle chyba zawieszony, bo wiadomo było, że to będzie jeszcze rok przynajmniej, albo dłużej nawet, zanim on w ogóle zobaczy światło dzienne. No a firma musiała się czegoś utrzymywać, w związku z tym wyższy priorytet dostały inne projekty. I może po prostu to gdzieś tam utonęło pod stołem gdzieś. Jak mogę tak troszkę bardziej technicznie, zauważyłem, że ten silnik, widziałem jego skrawki na wideo, on stał w takim bardzo ciekawym punkcie przejściowym, że sama gra odpala się w DOSie, ale już wykorzystuje akceleratory Voodoo. I jakby to umieścić na linii czasu, to ona powstawała zaraz po DOSowym Catharsis, ale zaraz przed Windowsowymi produkcjami. No co ja przygotowałem tutaj, proszę, Catharsis miałem pokazać, żeby było tak profesjonalnie i zapomniałem o tym. Czy z tego wynika właśnie... Czy z tego wynika, że ten Wiedźmin miał być ostatecznie grą DOSową czy Windowsową? Wydaje mi się, że nastawialiśmy się na to, że będziemy zmuszeni, żeby go w którymś momencie przenieść na jakiegoś DirectXa albo cokolwiek, co by nadal wspierało Voodoo.
tak czy inaczej jakby technologią docelową było voodoo. W momencie, kiedy myśmy zaczynali z tym pracować, voodoo było nowiutkie, świeże, pachnące prosto spod igły i chyba DLL-ki były tylko pod DOS-a, właściwie pod DOS 4GW, ten cały glide, on dużo lepiej po prostu działał pod DOS-em. Nie wiem, na czy się dało odpalić pod DOS-ami, a do DirectXa chyba mieliśmy sterowniki do Virge'a, Virge był dużo wolniejszy i to nie bardzo na nim chciało chodzić, w związku z tym skoncentrowaliśmy się na tym, żeby to demo chodziło na tym 3D-Fixie. No wiadomo, grę się pisze na sprzęt, który będą ludzie mieli za rok, półtora, w związku z tym można było przypuszczać, że w momencie, kiedy on się pojawi, to już na świecie ludzie będą jednak mieli te 3D-Fixy w komputerach i możliwe, że trzeba by było się przenieść na Windowsa, natomiast jakby nie dotknęło nas na tym etapie. Ale było to napisane wszystko w C++, w związku z tym jakby jeżeli sam engine trzeba by było przenieść, to nie byłoby to takie skomplikowane prawdopodobnie. W kontekście tego silnika najwięcej zostało powiedziane na temat specyficznego systemu kamer, który pan Paweł Smyła przyrównywał do ewolucji Resident Evil, a Adrian Chmielarz nazywał wręcz mini-rewolucją, że to były trójwymiarowe elementy, do których ze sztywno zawieszonymi kamerami śledzącymi postać niczym system monitoringu i rozumiem, że to na panu w barkach spoczywać miała implementacja tego. Zdecydowanie tak. I tak właśnie to wyglądało. To zresztą w tym filmiku troszeczkę widać, że te kamery przemieszczają się z miejsca na miejsce, tak jakby, i nie są to po prostu statycznie wyrenderowane tła, tylko normalny poziom w 3D i widok z tych kamer jest w zasadzie dynamiczny, można powiedzieć. Tak, to znaczy to chodziło o to, żeby zachować tą logikę, że gracz się przemieszcza, a kamera go w jakimś tam momencie śledzi, ale jednocześnie pokazać graczowi, że ta gra jest w pełni 3D, że my jesteśmy w stanie tak naprawdę z dowolnego punktu wyrenderować ten level i to nie są statyczne renderingi, w związku z tym ta kamera się tak subtelnie porusza, nawet jeżeli jest na jednej kamerze zatrzymany, to on się tak subtelnie porusza za graczem, za postacią gracza, natomiast w momencie, kiedy zmieniamy pomiędzy kamerami, to jest płynne przejście pomiędzy nimi. I render jest zawsze pełny. Czy był jakiś konkretny powód dla takiego systemu? Na przykład, czy chodziło po prostu o to, że w tych czasach gry 3D były jeszcze w powijakach i na przykład nie było wygodnie umieścić kamery za plecami, jak w innych grach tego typu? Chyba to miało mieć jakiś związek z tą linią jakby fabuły gry. Chodziło o to, żeby można było w pewnych miejscach pewne konkretne rzeczy pokazać, żeby użytkownik miał je w polu widzenia, żeby one gdzieś mu tam nie umknęły. To po pierwsze, a po drugie też jakby sterować tym, co w ogóle się w polu widzenia znajduje, żeby nie było tak, że w jednym miejscu ta kamera się gdzieś tam ustawi tak, że będzie się przywlekała, a w innym będzie szybciej, więc to było dla nas też takie jakby zabezpieczenie, że nie będzie jednocześnie za dużo rzeczy w polu widzenia. No ten engine jednakowoż nie był jakiś tam super szybki, komputery nie były wtedy super szybkie, a sceny były dosyć wymagające jak na tamte czasy, jeśli chodzi o złożoność, w związku z tym to miało nas w pewnym momencie tutaj po prostu ewentualnie ratować. Plus, tak jak mówię, to było nawiązanie do tamtych engine'ów, ale jednocześnie z takim ukłonem w kierunku tego, że no jednak to jest pełne 3D i mamy pełną kontrolę nad tymi kamerami. Zdaję sobie sprawę, że rozmawiamy w tym momencie czysto teoretycznie i domniemamy, ale z panów perspektywy, jak reprezentatywne jest to demo względem tego, jak mógłby wyglądać ostateczny efekt? Czy było to tylko bardziej proof of concept, czy raczej kierunek w tego, w jaką stronę ta gra miałaby potem pójść? Ja bym powiedział, że ona jakby już reprezentowała tak, jak miała ta gra docelowo wyglądać, prawie zupełnie. W sensie ona graficznie była naprawdę dopieszczona. Tam były cienie statycznie rzucane na ścianę, tak jak w Quake'u te Shadow Mapsy, nawet było Radiosity liczone do tych statycznych map. Mieliśmy też cienie zrobione w czasie rzeczywistym, ale one tak nie do końca dobrze się sprawdzały. W sensie wyglądały słabo, w związku z tym one zostały zastąpione jakimiś tam zwykłymi cieniami, takimi statycznymi rzucanymi prosto w dół. Była kolizja, tak naprawdę były animacje zrobione. Tam już jeśli chodzi o proof of concept samego engine'u 3D, to on był całkiem powiedziałbym dopieszczony. Oczywiście to było napisane w sposób dramatyczny. No, obaj byliśmy młodzi i trzeba było szybko cisnąć, żeby to jakoś tam wyglądało. Nie mieliśmy doświadczenia w projektach dużej skali, więc tak czy inaczej w którymś momencie wymagałoby to przepisania, a przynajmniej wzięcia tych kawałków, nie wiem, tam tej matematyki, tej logiki, która tam działała i zrobienie z tego faktycznego engine'u. Natomiast jako proof of concept wydaje mi się, że wygląd tego już był dopieszczony. Tak jak mówię, na Voodoo to wyglądało trochę lepiej. To ten emulator nie do końca sobie radzi, szczególnie właśnie z tymi cieniami na ścianach, ponieważ one muszą być nakładane w pewnej odległości od samej ściany i ten bias tam nie działa prawidłowo. Ale zasadniczo tak, to już była jakby chyba kompletna
kompletny silnik graficzny. O tyle ciekawe jest to, że troszeczkę inaczej się w tamtych czasach pisało taki engine, bo dzisiaj to jest tak, że wchodzi się na stronę NVIDII, tam jest setka programów demo i właściwie wszystkie jakby najważniejsze rzeczy tam są pokazane. Tekstury się robi tak, cienie się robi tak, oświetlenie dynamiczne się robi tak i to właściwie wystarczy pozbierać to po kawałku i już można jakiś tam prosty engine posklejać. Natomiast w tamtych czasach no, internet jeszcze tak naprawdę raczkował i nie było tam aż tylu zasobów, w związku z tym na dobrą sprawę trzeba było usiąść, wytoczyć tą algebrę liniową, którą się gdzieś tam w szkole przeżyło i po prostu uczciwie wszystko tam ręcznie sobie policzyć i no już nie mówiąc o tym, że znakomita część rzeczy po prostu trzeba było robić na piechotę, w sensie tamten akcelerator, on rysował trójkąty, na dobrą sprawę, natomiast wszystkie rzeczy typu oświetlenie tam na vertexach, czy jakiś clipping na brzegach, to wszystko trzeba było robić na piechotę. A co przyszło potem? O, czego to tam nie było. Nie, no to w moim przypadku pierwszy kontakt, w zasadzie następny kontakt z komercyjnym oprogramowaniem to już nie była korporacja, tylko firma, która robiła zlecenia dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Także zupełnie inna bajka. I w zasadzie jeśli chodzi o temat gier, to już się w swojej karierze nigdy więcej z tym nie zetknąłem. Ja komercyjnie też nie. Ja potem jeszcze różne dziwne rzeczy robiłem. Pisałem jakieś sterowniki dla Windowsów NT do jakichś kart multimedialnych, pisałem systemy bankowe, pisałem aplikacje mobilne, ale gry już niestety nigdzie tam się nie pojawiły. Rozmawiałem na jakimś tam etapie ładnych parę lat temu i z Techlandem, i z CD Projektem, ale no nie dogadaliśmy się. Czyli paradoksalnie jedyny projekt nigdy nie doszedł do skutku i jednocześnie jest to w pewnym sensie legendarny projekt. Bardzo interesujące. Coś w tym jest. Więc staliście się w pewnym sensie takimi nieznanymi legendami polskiego game devu. Powiernikami pierwszej wersji Wiedźmina. Tak jest. Ale muszę przyznać, tak zupełnie prywatnie, że to, co CD Projekt zrobił z tą grą, bardzo mi się podobało, w związku z tym może to dobrze. Nie wiem, czy nasza by wyszła taka fajna. Nie wiem, czy by zdobyła taki poklask na całym świecie. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę w takim razie. Kacper Reut i Jarek Sobierski, dziękuję, że znaleźliście dla mnie troszeczkę czasu i że opowiedzieliście nam trochę więcej na temat tego dema, bo jest to dla mnie z punktu widzenia archiwizatora hobbystycznego to jest naprawdę gigantyczna informacja i myślę, że dla całej polskiej branży gier wideo sam fakt, że to gdzieś istnieje i faktycznie nie przepadło, to jest naprawdę fantastyczna wieść. Dziękuję panowie. Dzięki. Dziękujemy. Do usłyszenia.